Jak ja miałam może 12, 13, 14, może 15 lat, nie pamiętam. Było święto 3 maja. Ja poszłam, ubrałam się, poszłam, zadowolona i nadszedł ten pochód i nagle ktoś krzyknął: śmierć Żydom, Żydzi do Palestyny i tak dalej. Ja dostałam szoku, bo ja uważałam, ja taka byłam po prostu, nie wiem, uważałam, że Polska to jest mój kraj, że to kraj, w którym żyją i Żydzi, i Polacy. A Piłsudski to był niby to, ja go uwielbiałam do końca. Pamiętam dzień jego śmierci. Jews fought at Piłsudski's side in the Polish legions. They shed their blood to win and keep Polish independence. Many died in the war with the Bolsheviks. The field rabbinate, veterans associations, and above all, Polish language schools teach patriotism. The future looks promising. There's an active group of Jewish politicians in parliament, in the city councils, and in the local administrations. Jewish councillors bring with them the energy and the organizational experience which centuries of living in the diaspora had bred. They are ambitious and full of ideas. The variety of Jewish cultural, educational, and charitable organizations is impressive. Among Poles, that often arouses antipathy, a fear of powerful competition. Piłsudski prezentował koncepcję nie narodową, a nazwijmy to tak, obywatelską, państwową. To znaczy Piłsudski zdawał sobie sprawę z różnorodności etnicznej, wyznaniowej ludności Polski i widział konieczność i jedyne rozwiązanie kształtowania lojalnych obywateli państwa polskiego różnej narodowości, różnej wiary. I to było dla niego istotne. W tym widział perspektywę, przyszłość państwa polskiego. I w tym sensie zamach majowy przynosi urzeczywistnienie nadziei wszystkich mniejszości narodowych w zmianę polityki państwa. To się nie okazuje możliwe tak absolutnie konsekwentnie. W latach przedwojennych mniej więcej trzecia część polskiego elektoratu popierała partie skrajnie prawicowe i prawicowe. Partie, które były negatywnie usposobione do wszystkich mniejszości na terenie Polski i proklamowały mniej więcej tendencję Polska dla Polaków. No więc przecież jeżeli trzecia część elektoratu mniej więcej popierała takie myślenie, a część ludzi w ogóle nie wypowiadała się, ale popierała też to myślenie. Jeżeli Kościół katolicki twierdził, że Żydzi jako całość są odpowiedzialni za śmierć Chrystusa, a Polska była krajem katolickim w 75% chłopskim, no to jakie mogły być tego skutki na co dzień? Był problem ten, że Polska była narodem biednym, że w Polsce były bardzo trudne problemy życia. Żeby ten problem wsi polskiej, że był problem kryzysu światowego i że Żydzi zajmowali się handlem i takimi zawodami, które należały już do przeszłości. Trzeba było wszystko uczynić, żeby to zmodernizować, zmienić. I te partie polityczne, które, szczególnie Endecja, która uważała, że trzeba zjednoczyć, spolić naród polski, ale Żydzi do tego narodu nie należą. Te same place i tramwaje, numer 1, numer 3. I chłopak woła: chodź tu, panie,
gazetkę, grosik daj. Kto tak urządził świat, że bratem nie jest brat? Czemu jeden ma złota w brud, a dla drugiego jest chłód i brud? Były nalepki na żydowskich sklepach, nie kupuj Żyda, była ta akcja robiona. Natomiast troszeczkę podniecało tą całą akcję narodowcy, falanga. Pan Bolesław Piasecki na czele stał i to były te... To wynikło zaraz... Najbardziej to chyba w 1934-1935 roku się zaczęło tak bardziej. Dlaczego? Bo wtedy mieliśmy już Hitlera i tam przepływały stamtąd te pewne antyżydowskie nastroje. Społeczność żydowska była bardzo aktywna, ona się jak gdyby obudziła do takiego życia nowoczesnego. To zresztą też widać u Singerów, zwłaszcza w powieści brata Singera. To dobrze widać, jak Żydzi się budzą do działania, chcą robić nie tylko wielki handel, ale wielki handel, przemysł, zajmują stanowiska polityczne, ma bardzo żywe życie kulturalne. No i tutaj Polacy odczuwają to jako przeszkodę, jako trudność, prawda? No to jest po prostu walka o miejsce, jak gdybyś taka wytrwała. After Piłsudski's death in the mid-1930s, against the background of the country's catastrophic economic situation, anti-Semitic feelings start to rise. The universities become the scene of dramatic events. Employing violence, young National Democrats institute a ghetto in the classroom, the humiliating division of the left side for Jewish students and the right side for Christians. They demand the introduction of the principle of numerus clausus, in other words, a reduction in numbers, and then, soon after, a complete ban on Jewish students from higher education. Only a small number of professors have the courage to resist this brutal turn of events. Były demonstracje młodzieży z pałkami, z grubymi lagami. To było charakterystyczne. Korporacyjne dekle na głowach, prawda? A to była młodzież, ta młodzież endecka to była po prostu młodzież z dobrych domów i z zamożnej sfery ludności polskiej. I oni sobie właśnie stowarzyszeni w korporacjach, gdzie się dużo piło i urządzało burdy, więc oni sobie manifestowali tu na krakowskim przedmieściu. To nie było tylko hasła, dlatego że oni przystąpili do realizacji tego siłą, brutalną siłą, od bramy zaczynając, nie przepuszczając przez bramy, na przykład przez takie pikiety, przez obstawianie bramy, tej bramy, którą tu widać. Przecież dochodziło do brutalności zupełnych, mianowicie do czegoś takiego jak zrzucania studentów ze schodów. Przyszłam pewnego dnia do domu, to mój ojciec mówi tak: wiesz ty co, mi się daje, że ty skończyłaś karierę, bo ja wolę mieć żywą córkę, jak martwego adwokata. I decided to get a shave. The barber treated me royally and bowed deeply. To my amazement, from somewhere he got out a completely new clean towel, wrapped me up like in a shroud, and began to lather my face. "What a town, eh?" he began. "The Yids are celebrating the Yom Kippur, and this is supposed to be the capital, the pearl of the Republic." A horse would laugh. He's clearly made a mistake and taken me for a goy, I thought. "I tell you one thing, sir," he went on. "These Jews nowadays, who shave, speak good Polish, and act just like Poles, they're the worst. Those old ones who wear England's gabardine coats and yarmulkas at least didn't butt in where they are not wanted.
They sat in their shops and nodded over the Talmud like Bedouins. They spoke the gibberish, which wasn't like anything else. And all they cared about was chiseling you out of few groszy. But at least they didn't come into respectable places like cafes or opera or parliament. The ones who shave and dress like us, they are the dangerous ones. They've even sneaked into parliament. Don't believe them, sir. Every one of them secretly a communist or a Soviet spy. Maybe you won't believe me, but their millionaires even have a secret pact with Hitler. Yes, in fact, the Rothschilds are financing him through Roosevelt. Didn't you know that Roosevelt used to be called Rosenfeld before he got christened? They are everywhere. Here. This rich and intricate Jewish-Polish world, wiped out from history by the horror of the Holocaust and its post-war conspiracy of silence, has been saved in Singer's books. It is the eve of the war. From Germany, the Nazi stench fills the air. Jews prepare to defend the country along with Poles. Some try to leave, as far as possible, from Poland, from Europe. Huge lines form in front of the immigration bureaus. Palestine in America will not accept Jews from Europe. Singer manages to escape the net just in time, but to the end of his life he will suffer from guilt that he wasn't with those who stayed behind in Poland. But thanks to his own survival, he could write as if they too had been spared. I had no illusions. To stay in Warsaw meant to be caught in the clutches of the Nazis. Tomorrow might be the day of destruction, but in the meantime, with pitiless grace, they were exhibiting pianos, jewelry, extravagant shirts, and new Polish books. The women went past in stylish dresses and hats. The men watched, their glances full of connoisseurship and appreciation. Legs in silk stockings relentlessly offered up the lights. I was a condemned man, but I eagerly drank up their calves, their thighs, their bare necks. The generations that come after us will think that we all went to our deaths like penitents. They will recite Kaddish and God who is full of mercy over us. But each of us will die and still maintain our desires.